Moi drodzy i drogie, najwyższy czas, żebyśmy porozmawiali o płci biologicznej. W wielu dyskusjach na temat transpłciowości pojawia się mowa o czymś takim jak płeć biologiczna. Najczęściej służy to usprawiedliwianiu mówienia o zmianie płci albo pomijaniu czy misgenderowaniu osób trans w kwestiach takich jak aborcja, na przykład taki często pojawiający się tekst "tylko kobiety mogą mówić o aborcji, a mężczyźni tu po cichu". Może to też służyć usprawiedliwianiu uprzedzeń w środowiskach gejowskich i lesbijskich, czy po prostu bezpośredniej dyskryminacji w rodzaju tekstów identyfikujesz się jako kobieta, ale biologicznie to ty jesteś mężczyzna. Tak więc uznaliśmy, że to dobry pomysł, żeby o tej płci biologicznej w paru zdankach sobie porozmawiać. A więc, kochani i kochane, płeć biologiczna to cis-heteronormatywna, binarystyczna, opresyjna klasyfikacja konstruowana społecznie przez praktyki medyczne i prawne. My już dopilnujemy w naszym w pełni zautomatyzowanym, kosmicznym, queerowym anarchokomunizmie, żeby jej już nigdy więcej nie było. Koniec tematu. Elo, cześć, pozdro z fartem. Poczekajże no chwilę. Typowe lewackie gadanie genderystek, ignorujące naukę i podstawowe fakty biologiczne. Takiego pierdololo to uczą na tych waszych gender studies, a nie w poważnej naukowej dziedzinie, jaką jest biologia. Ty mówisz, że płeć to jest konstrukt społeczny, a to... Co to jest? To jest konstrukt społeczny? Wydaje mi się, że będziemy musieli porozmawiać o całej sprawie z odrobinę większą liczbą szczegółów. Żeby ogarnąć, jaki tak naprawdę jest problem z tak zwaną płcią biologiczną, trzeba najpierw zrozumieć, o czym my tutaj dokładnie mówimy. Bo nie chcemy dyskutować o mechanizmach działania penisa albo genu SRY. To, o co tak naprawdę nam tutaj chodzi, dotyczy klasyfikacji i bardziej filozofii biologii niż samej biologii. Nie mówimy o samych faktach anatomicznych, ale o tym, jak należy je klasyfikować. Weźmy spektrum światła widzialnego. Fala w zależności od swojej długości będzie powodowała wytworzenie w naszym mózgu kolorów od czerwonego do fioletowego. Wszyscy wiemy, że jest to spektrum. W świecie fizycznym nie ma żadnych sztywnych wytycznych, które mogłyby nam powiedzieć, że to jest czerwony, to jest magenta, a to rubinowy. Jednak z dość zrozumiałych przyczyn musimy nazywać kolory i wyszczególniać określone przedziały długości fal, inaczej nie moglibyśmy na przykład nauczyć dziecka, co oznacza dane światło na przejściu dla pieszych, albo określić, jakiego koloru bluzkę chcemy kupić. My, jako ludzie, umawiamy się, że dzielimy w ten sposób kolory w naszym języku. I w tym sensie są one konstruowane społecznie. Światło o długościach fali od około 390 nanometrów do około 700 nanometrów z pewnością istnieje niezależnie od nas, ale nasze podziały w obrębie tego światła są już tworzone przez nas. Spektrum światła możemy podzielić na różne sposoby, w zależności od tego, jaki stopień dokładności jest nam potrzebny. Informatyk może skorzystać z kodu kolorów, np. w języku HTML. My w codziennym życiu używamy kilkunastu, góra kilkadziesięciu nazw kolorów, a są takie języki na świecie, jak amazoński język Chimane, które tradycyjnie posiadały 3 określenia kolorów: ciemny, jasny oraz czerwony. Żadna z tych klasyfikacji nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa. Te określenia tak naprawdę w ogóle się do nich nie odnoszą. Możemy za to mówić o ich przydatności w naszym codziennym życiu albo w dokładności w opisywaniu świata. Na ten przykład używanie kodów HTML-u do określenia nazw kolorów np. ubrań może być trochę niezręczne. Naprawdę nie chciałabym chodzić do sklepu i pytać się o podobną bluzkę, ale w kolorze HCD5C. Tak samo 3 określenia kolorów mogły wystarczać użytkownikom wcześniej wspomnianych języków w ich oryginalnym kontekście historycznym,
ale obecnie raczej już tego nie robią. Każda klasyfikacja będzie uproszczeniem rzeczywistości, która jest zwyczajnie zbyt złożona, żeby ją całościowo opisać. Moglibyśmy tworzyć miliony nazw kolorów, ale nie miałoby to większego sensu. Takie klasyfikacje i tak nie opisałyby rzeczywistości, a byłyby zbyt złożone i zbyt skomplikowane, żeby być w jakikolwiek sposób przydatnymi dla nas. To, na co możemy jeszcze tutaj popatrzeć, to, że nieważne jakiej klasyfikacji używamy i jak bardzo jest szczegółowa, to zawsze granice między jednostkami pozostaną nieostre. Podzielmy spektrum na kolory tęczy i przypatrzmy się kolorom na granicy. Weźmy na ten przykład ten kolor. To jest zielony czy niebieski? A ten? Czerwony czy różowy? Oczywiście możemy użyć innego, bardziej szczegółowego podziału, ale to jedynie przesunie nasz problem. Czy to jest magenta czy fuksja? Ten problem wynika z samego funkcjonowania naszego języka, który zwyczajnie nie jest w stanie w pełni opisać rzeczywistości. Z kolorem, który leży pomiędzy różem a czerwienią, możemy zrobić dwie rzeczy. Albo stworzyć nowe słowo, nową jednostkę w kategorii, albo udawać, że wszystko jest ok i nazywać ten kolor czerwonym albo różowym, mimo że jest zauważalnie odmienny od różowego różu i czerwonej czerwieni. Język jest ograniczony i sztywny, a rzeczywistość płynna, niejednoznaczna i nieostra. I ta właśnie nieostrość charakteryzuje wiele z klasyfikacji, które próbujemy przykładać do rzeczywistości wokół nas. I my, mając to wszystko w głowach, porozmawiajmy teraz o czymś, co sprawia, że krew szybciej krąży nam w żyłach, że ogień pojawia się w oczach, a my czujemy te śmieszne łaskotanie w środeczku. Porozmawiajmy o płci biologicznej. Płeć biologiczna jest powszechnie definiowana jako zespół cech płciowych, których to zespołów jest na tym świecie dwa: męski i żeński. Do tych cech wliczamy płeć chromosomalną, płeć fenotypową, płeć gonadalną, płeć hormonalną oraz płeć zewnętrznych narządów płciowych. I dla wielu to koniec. Wszystko prawda, cała ludzkość mieści się w tych dwóch przepięknych modelach. Jest jak Pan Bóg przykazał, Adam i Ewa, kobieta i mężczyzna, ble 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 ble. Ale spójrzmy na to tak, jak patrzyliśmy wcześniej na klasyfikację kolorów. Czy ten model dwóch płci biologicznych naprawdę jest w stanie precyzyjnie i przydatnie opisać skomplikowaną rzeczywistość ludzkich ciał? Zobaczmy. Popatrzmy na osoby z zespołem Klinefeltera, to jest z chromosomami XXY, ale ze wszystkimi innymi cechami płciowymi, które wpadałyby w worek męski. Albo na osoby z zespołem Swayera, czyli chromosomami XY, ale z resztą z worka żeńskiego. Albo osoby z zespołem niewrażliwości na androgeny, które mają chromosomy XY oraz schowane w ciele męskie gonady, ale kobiecą płeć fenotypową. Są to przykłady osób interpłciowych, to znaczy takich, które z racji wrodzonych cech płciowych nie są w stanie zmieścić się we wcześniej wspomnianą klasyfikację. Takich osób w społeczeństwie jest około 1,7%. Na warunki polskie daje to wcale niebagatelną liczbę 650 000 osób. Wiele z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ bardzo mało osób tak naprawdę w ciągu swojego życia idzie do lekarza, sprawdzi swój kariotyp. I w ich przypadku sztywny model dwóch płci biologicznych po prostu przestaje działać. Ciała ludzkie są zbyt zróżnicowane, żeby mogły zmieścić się w dwie jasno rozgraniczone przegródki. No chyba, że będziemy patrzeć przez palce, ignorować jawne sprzeczności pomiędzy rzeczywistością a modelem. Jeśli model, którego używamy, fałszuje w takim stopniu rzeczywistość, to znaczy, że powinniśmy go przedefiniować, poluzować i przestać traktować jako absolutną prawdę o ludzkiej biologii. Uznawanie kobiety z zespołem Swayera za biologicznego mężczyznę z racji posiadania chromosomów XY jest zwyczajnie absurdalne. Wszystko, o czym mówisz, to są zaburzenia. To są po prostu stany patologiczne. To nie są zdrowe osobniki. Tak, to dosyć często spotykany argument, kiedy dyskusja schodzi na temat osób interpłciowych. Natomiast należy tutaj zadać sobie pytanie: czemu właściwie uznajemy osoby interpłciowe za chore? Mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju błędnym kołem. Najpierw założenie: są tylko dwie płcie biologiczne. Kontrargument: nie, ponieważ są osoby, które nie wpasowują się w ten model. Odpowiedź: nie, bo te osoby są chore i ich nie uwzględniamy. Czemu? Bo są tylko dwie płcie biologiczne i wszystkie odstępstwa od nich są patologiczne.
Osoby inter mogą wydawać się chore tylko tym osobom, które za chorobę uważają każde odstępstwo od średniej. Jeśli posłuchamy głosu samych zainteresowanych, to często możemy usłyszeć, że wcale nie postrzegają siebie jako chorych, czy jakoś wymagających naprawy, leczenia, tak, wyrównania do średniej. Porozmawiajmy teraz o innej grupie, która jest szczególnie krzywdzona przez koncept płci biologicznej. To jest o osobach transpłciowych. Weźmy na przykład osoby transkobiece po operacji rekonstrukcji genitaliów, które mogą mieć chromosomy XY, brak gonad, żeński fenotyp oraz zewnętrzne narządy płciowe. Nieważne jak będziesz się mordował, nie wciśniesz ich w żadną z tych dwóch kategorii. Określanie ich biologicznymi mężczyznami jest równie absurdalne co wcześniej wspomnianej kobiety z zespołem Swayera. Chromosomy nic tutaj nie zmieniają. Upieranie się przy tym jest tak naprawdę formą transfobii, dla niepoznaki przefarbowanej za naukę i biologię. Trans kobiety powinniśmy traktować dokładnie tak samo jak kobiety ze zespołem Swayera, to znaczy jako kobiety tylko z pewną cechą, która może być ważna w kontekście badania medycznego, ale w kontekście społecznym nie. Komuś mogłoby przyjść do głowy, że no skoro trans kobiety i trans mężczyźni nie wpasowują się w te modele, no to znaczy, że nie są ani tym, tak? Co gdzieś pomiędzy. Problem z tym jest takim, że wiele osób cis również nie wpasowuje się do tego modelu, a nikomu nie przyszłoby do głowy podważanie przez to ich płci. Cis kobieta po operacji usunięcia macicy nie przestaje być biologiczną kobietą. Cis mężczyzna po wypadku, w którym utracił genitalia, nie przestaje być biologicznym mężczyzną. W tych przypadkach ludzie instynktownie rozumieją, że męskość czy kobiecość nie są osadzone w żadnej konkretnej cesze płciowej. Problem pojawia się, gdy zaczynamy mówić o osobach trans. Taka hipokryzja ma swoją nazwę i jest nią transfobia. Dwójka laików wypowiada się o skrajnie skomplikowanych tematach, podczas gdy my mamy za sobą wieki medycyny. Czy jakikolwiek lekarz doszedł kiedyś do wniosku, że są więcej niż dwie płcie? To nie jest do końca prawda, że podział na kobiety i mężczyzn to jest taki osadzony w nauce, biologii, medycynie itd. itp. Sorry, ale ten podział nie został wynaleziony razem ze współczesną medycyną, tylko jest dużo starszy. Podobnie jak zauważanie osób, które od tego podziału odbiegają, to jest osób inter i trans. Czasami nadawano im specjalny status, tak jak było to w przypadku Hijira w Indii, czasami traktowano na równi z resztą społeczeństwa, a czasami, jak było to w przypadku Europy, skąd wywodzą się tradycje nowoczesnej medycyny, traktowano ich jako zły omen, sprzeniewierzenie się naturze, ewolucji, Bogu, dzieło szatana, no wszystko co najgorsze, tak? Naukowcy nie są odporni na kulturowe uprzedzenia. Inaczej takie rzeczy jak pseudonaukowe uzasadnienia rasizmu czy uznawanie homoseksualizmu za chorobę nigdy by nie powstały. Walka z binaryzmem i cisnormą jest względnie młoda. I dlatego to wcale nie powinno dziwić, że wielu biologów i lekarzy nadal kieruje się starymi kategoriami, tymi opartymi na uproszczeniach oraz wykluczeniu. Ale nie wszyscy. W świetnym artykule z chyba najbardziej szanowanego czasopisma naukowego na świecie, Nature, płeć przedefiniowano, można przeczytać o naukowym wsparciu dla walki z binarnym pojmowaniem płci biologicznej i dla postrzegania płci jako spektrum. W ostatnim akapicie na pytanie o to, jak powinniśmy określać płeć danej osoby, lekarz oraz dyrektor Center of Gender-Based Biology Eric Villain stwierdza następująco. W moim odczuciu, jako że nie istnieje pojedynczy biologiczny parametr, który byłby nadrzędny w stosunku do wszystkich innych, to koniec końców najbardziej rozsądnym parametrem wydaje się być tutaj tożsamość płciowa. Inna grupa naukowców zajęła się wizualizacją różnorodności cech płciowych i ich kombinacji u ludzi i stworzyła te naprawdę oszałamiające swoim rozmiarem grafiki. Na początku naszego odcinka powiedzieliśmy, że płeć biologiczna jest konstruowana społecznie i staje się to chyba zrozumiałe, gdy patrzymy na ogrom tej grafiki. Nie chodzi tutaj o to, że cechy anatomiczne nie istnieją, czy że ludzkie ciała nie różnią się od siebie, ale o to, że decyzja, żeby całą tę różnorodność, całe te spektrum ludzkich ciał ująć w dwóch sztywnych kategoriach jest wyłącznie wynalazkiem ludzkim. Klasyfikacją, która została stworzona społecznie i narzucona na ogół ludzi.
I kiedy próbujemy je używać do opisu osób inter i trans, jesteśmy w podobnej sytuacji, co kiedy próbujemy opisać obraz Pita Mondriana, używając do tego 3 nazw kolorów: jasny, ciemny i czerwony. Ta klasyfikacja po prostu się psuje, wyskakuje error, przestaje działać, przestaje być przydatna. Zarówno jeśli chodzi o lepsze zrozumienie świata, jak i o użyteczność. I to nie jest tak naprawdę cokolwiek, co można zignorować, bo ta sprawa dotyczy od 175 do 200 milionów osób na całym świecie. I jest też jedna ważna różnica, o której wcześniej nie mówiliśmy, pomiędzy wcześniej omawianą klasyfikacją na kolory, a obecnie omawianą klasyfikacją na płcie. Nikogo tak naprawdę nie obchodzi, czy zaklasyfikuje ten kolor za jasno-czerwony, czy różowy, czy jakikolwiek inny. To nie jest ważne. Natomiast to, czy zaklasyfikuje tę osobę za biologicznego mężczyznę, czy nie, może mieć bardzo duże i krzywdzące konsekwencje. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że straszne wizje, które snują żołnierze na wojnie z genderem, o tym, że przyjdą transy i zaczną operować dzieci, zmieniając im płeć, nie są aż tak dalekie od rzeczywistości. Tylko jak w przypadku dowcipu o placu Pigalle, to nie transaktywiści chcą tutaj operować, a cis-lekarze i rodzice tych dzieci. Tak zwana chirurgia normalizacyjna to zabiegi przeprowadzane na genitaliach niemowlaków bez ich jakiejkolwiek zgody, bez czekania na osiągnięcie wieku umożliwiającego wydanie na ten temat opinii. Płeć narzuca im się nie według tych wszystkich szczegółowych, oświeconych kryteriów, o jakich mówiliśmy wcześniej, a według jednego bardzo prostego: jak penis to hop, jak wagina to baba. A co z niemowlętami, których genitalia są trudne do jednoznacznego określenia? Cóż, lekarze w Polsce i niestety też na całym świecie mają prostą metodę: okaleczyć genitalia według własnego widzimisię, czy też na podstawie tego, która z dwóch binarnych opcji jest bliższa, i właśnie w ten sposób określić płeć dziecka. Tego rodzaju zabiegów przeprowadza się w Polsce kilkaset rocznie. Kategorie, o których mówiliśmy, nie są tutaj wyłącznie kupą terminów na papierze, ponieważ korzystają z nich instytucje prawne i medyczne, które próbują wprowadzić ten binarny podział w życie, ignorując rzeczywistość oraz podmiotowość ludzi. Przykład chirurgii normalizacyjnej interpłciowych niemowlaków jest tutaj najgorszym i najbardziej oburzającym przykładem. Jednak takich rzeczy jest znacznie więcej i o wielu takich praktykach już wspominaliśmy. Jest to na przykład siłowe wpychanie trans kobiet do kategorii biologicznych mężczyzn, które nie służy niczemu innemu, tylko wykluczeniu ich z przestrzeni kobiecych, lesbijskich, walki w ramach feminizmu czy wykluczeniu ich z kobiecości w ogóle. Tak samo wpychanie trans mężczyzn do kobiecości poprzez nazywanie ich biologicznymi kobietami, przy okazji na przykład debaty o prawie do aborcji. No bo w końcu mogą sobie tam udawać, że są czym tam chcą, ale biologicznie, naukowo dowiedliśmy, że się mylą. Nawet w samej społeczności LGBT+, można usłyszeć takie teksty w stosunku do osób transpłciowych nie decydujących się na operację konstrukcji nowych genitaliów. Także protip dla wszystkich. Nieważne ile dodamy do tego przymiotników, ile odnośników do gimnazjalnych podręczników od biologii. Nazwanie osób transkobiecych mężczyznami, a osób transmęskich kobietami jest i będzie transfobiczne. Odrobinę inną dziedziną jest też medycyna, gdzie uparte trwanie przy modelu dwóch płci może spowodować spustoszenie w opiece zdrowotnej osób inter oraz trans. Jeśli lekarz czy lekarka zobaczy w dokumentach K lub M i na tej podstawie skrótowo zrobi serię założeń odnośnie cech organizmu osoby, którą przyjmuje, to może się to skończyć wręcz tragicznymi błędami lekarskimi. Świadomość na temat działania organizmów osób inter i trans jest wśród lekarzy bardzo mała, podczas gdy obie te grupy mają często specyficzne potrzeby medyczne. To prawda, że istnieje szereg chorób związanych z danymi cechami płciowymi, np. z prostatą czy jajnikami, ale plakietka biologicznego mężczyzny czy biologicznej kobiety wcale tutaj lekarzom w diagnozie nie pomaga. Gonady mogły być np. usunięte w wyniku tranzycji albo określonej choroby, a rak prostaty występuje znacznie rzadziej u osób z estrogenem jako dominującym hormonem płciowym. Tutaj potrzebny jest zindywidualizowany opis cech płciowych danego organizmu i przebytych chorób i operacji, a nie etykietka. Ta prawda naukowa, która z prawdą ma niewiele wspólnego, jest narzędziem opresji okaleczającym i krzywdzącym osoby inter i trans. I dlatego walka z konceptem płci biologicznej
To nie jest sprawa wyłącznie biologów ograniczona do ich czasopism naukowych. To nie jest coś oddzielnego od naszego życia. I dlatego płeć biologiczna w rozumieniu dwóch sztywnych kategorii biologicznych mężczyzn i biologicznych kobiet musi odejść do przeszłości, a na ich miejsce powinny przyjść kategoryzacje lepiej oddające różnorodność ludzkich ciał i nie narzucających nikomu określonej płci. Oczywiście, sporo osób jest zafiksowanych na punkcie płci biologicznej, w kółko o tym słyszymy, stąd też nasz odcinek. Ale między Bogiem a prawdą powinno tutaj wystarczyć znacznie mniej słów. Przestańcie wtryniać się w życie i ciała innych osób i uszanujcie ich pierdoloną autonomię. Serio, cała ta gromada ziutków chodzących po internetach czy innych miejscach, krzycząca na osoby trans o ich płci biologicznej, gdy tylko nawinie im się okazja, powinna zrobić sobie rachunek sumienia i zastanowić się, co do diabła robią. Jeśli nakrzyczycie na osobę agender, że jest biologiczną kobietą, to tak naprawdę nie przekazujecie jej żadnej wartościowej informacji. Bo sorcia, ale ona sama prawdopodobnie zna się na swoim ciele i tym, jak funkcjonuje, dużo lepiej od was. Wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, chromosomy, gonady, genitalia, mają znaczenie minimalne w życiu codziennym, o ile nie chcesz iść z kimś do łóżka bądź mieć z nim dzieci. Przymusowe, zewnętrzne wrzucanie jakiejś osoby w kategorie, które, jak już mówiliśmy, nie są żadną prawdą objawioną, a wyłącznie ludzkim dziełem, kompletne nieposzanowanie autonomii tej osoby nad własnym ciałem i określaniem tego, jakie ono jest, nie służy niczemu innemu, poza być może toksyczną satysfakcją z tego, że dowaliło się transowi. Głęboko wierzę, że przynajmniej połowa słów, które wypowiedziałem w tym odcinku, nie powinna paść, gdyby tylko ludzie byli bardziej ogarnięci, ale ja już te parszywce znam. Jeśli jakaś osoba mówi ci, że jest kobietą, mężczyzną, osobą genderqueer, osobą bigender, osobą agender, to znaczy, że jej ciało jest ciałem kobiety, mężczyzny, osoby genderqueer, osoby bigender, osoby agender i tak dalej. Tak samo, gdy ktoś mówi ci, że ma na imię Andrzej, to nie pytasz się go o dokument tożsamości, tylko zakładasz, że takie jest właśnie jego imię i zwracasz się po tym imieniu. Reszta jest milczeniem. Arrivederci ptysie, subskrybujcie, lajkujcie, możecie też dorzucić się do naszego funduszu na czynsz i trawę dla weganki.